No i proszę bardzo, Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, to co się musiało stać i się stało. No przepraszam wszystkich widzów za to, że nie wierzyłem w Michała Szpaka. Dziękuję fanom, fankom mojego gościa. No i bardzo dziękuję, że powiedzieliście, że chyba pan redaktor nie jest wtajemniczony w wokal artysty. Po tej próbie w Opolu jestem wtajemniczony. Moim i waszym gościem jest Michał Szpak. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. No Michale, no przepraszam. Wydaje mi się, że nie ma za co. W moim odczuciu nie było to obraźliwe, w związku z tym to była wątpliwość. Ja też jestem świadom tego, że repertuar, a w szczególności ta piosenka Czesława Niemana jest najtrudniejszą piosenką, która będzie wykonywana na tym festiwalu. W związku z tym ciąży na mnie ta wielka odpowiedzialność, bo wydaje mi się, że od tego dużo zależy. No właśnie, sam przyznajesz się, że to jest wielka odpowiedzialność, wielki repertuar, wielka piosenka. Ja miałem wątpliwość, dlatego napisałem, ale twoje fanki, twoi fani, no zasypali naszą redakcję, że bezpodstawnie. Dla mnie jest to wyraz tego, że moja popularność nie spadła, tak? Że ludzie cały czas śledzą moje losy i nie jestem im obojętna. To jest najfajniejsze w tym wszystkim. Nie, Michał, jesteś fantastyczny, niepowtarzalny, jedyny. Powiedz mi, czy twój wizerunek, prawda, kreujesz sam, czy też kreujesz sztab menadżerów, firma? Bo wiem, że jesteś osobą, która twardo stąpa na ziemię i wie, jak ma wyglądać, wie, jak się ma zachowywać, wie, jak ma postępować. To, co widzimy przed kamerami, to jestem tylko i wyłącznie ja. To jest moja inwencja twórcza i wszystko, co widzimy na ekranach, to jest tak naprawdę moja kreatywność. Oczywiście ona czasami wymaga pomocy specjalistów, aczkolwiek główny nurt tego wszystkiego obmyśliłem ja. Zresztą to samo powstało w wyniku okresu, kiedy rosłem i oglądałem przeróżne festiwale muzyczne i gwiazdy i jakoś tak po prostu zostało to wszystko ubrane. I jest teraz na mnie. No właśnie, ale czy nie uważasz, że niektóre osoby w Polsce mówią, że nie wiem, dziwnie się ubierasz, dziwnie się malujesz? Tak, ale nie dorosła Polska? W pojedynkę nie jestem w stanie nic zrobić, tak? I na szczęście mam właśnie za sobą sztab kochanych fanów, których oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam. I oni we mnie bardzo wierzą, a to pozwala mi na to, żeby pokazać ludziom, którzy we mnie nie wierzą, że powinni skupiać się na tym, co jest głównym clue, czyli na moim głosie i na tym, że według wielu osób posiadam talent i według siebie też uważam, że posiadam ten talent i oni powinni się skupiać na tym, a nie na tym, jak ja wyglądam. Wygląd to jest tylko i wyłącznie podkreślenie tego, że scena jest dla mnie czymś więcej niż tylko wyjście do sklepu po zakupy, tak? No właśnie, ja cię obserwuję w Opolu, wyglądasz za każdym razem fantastycznie. Teraz już jest ten sceniczny prawie wizerunek, ale nie chcesz się pokazać nigdy, nie pozwalasz się fotografować bez jakiegoś takiego odpowiedniego anturażu, prawda? No tak, wydaje mi się, że to leży w geście każdego artysty, żeby nie pokazywać się w momencie, kiedy a w szczególności na takich festiwalach i w ogóle, żeby nie pokazywać takiego niedopracowania, tak? To wszystko musi wyglądać perfekcyjnie. Nie po to zostaliśmy tutaj zaproszeni, żeby być... Nie chcesz być taki nijaki. Tak, żeby być... bo nie jesteś nijaki, ale mam do ciebie wielką prośbę, bo twoja epka, prawda, 5 utworów i okazuje się, że jest ponad 10 000 sprzedanych krążków, czyli w obecnej sytuacji na polskim rynku muzycznym to jest to już fenomen. No i jest to rzeczywiście dużo i nie mogę temu zaprzeczyć. Ja sam jestem zaskoczony, bo jest to jednak tylko i wyłącznie epka, a nie pełny album.
ale jest mi bardzo miło, że jakby ludzie uwierzyli we mnie i jakby chcieli mnie usłyszeć. Teraz czas na jakby płytę długogrającą. Wcześniej pewnie ukaże się singiel, który będzie promował tą płytę i będzie ona w zupełnie innym klimacie. Tym razem już pójdę na pewno w bardzo rockowe brzmienia i jakby to jest teraz moim celem, żeby jakby dokończyć tworzenie swojego kolejnego dziecka. No właśnie, a to dziecko jakie będzie? Kiedy ono będzie? Bo już epkę mamy poza sobą, Michał Szpak jest wylansowany, jest wielki, fantastyczny, przebojowy. Głos masz naprawdę, wiesz co, nie wiem, no nie powiem, że kruchy facet, ale głos jest niesamowity. Znaczy jakby mam nadzieję, że w przyszłym roku będę mógł już wystąpić i dać tutaj pełen koncert. W związku z tym na pewno do kolejnego festiwalu płyta się ukaże, ale jeśli stanie się to na pewno poprzedzi tą płytę singiel. W związku z tym jakby wydaje mi się, że to nie będzie jakoś bardzo rozległe w czasie, jeśli chodzi o singla, a o płytę zostanie ona wydana w momencie, kiedy tak naprawdę będę pewien tego, co zrobiłem. No to teraz o muzyce już wszystko wiemy, że jesteś perfekcjonistą. W ubiorze perfekcjonista. Sam wybierasz, sam dobierasz, sam się kreujesz, czy też są to osoby, które tobą kierują? Jakby wydaje mi się, że to jestem ja jakby mogę wyznaczyć komuś tor, jeżeli nie mam takich możliwości i dostępu do rzeczy, które mi się bardzo podobają, to zlecam to komuś innemu, ale w chwili, kiedy tak naprawdę jestem w stanie to osiągnąć, to robię wszystko sam. Michał, czy możemy w takim razie w imieniu widzów telewizji naszej Małopolskiej TV zaprosić Ciebie do nas tam, gdzie jest siedziba naszej telewizji, czyli Krynica-Zdrój, abyś podczas tegorocznego muzycznego lata wspólnie z fanami spotkał się, abyśmy mogli za momencik powiedzieć, że przybędziesz i nasi widzowie mogą zadawać Tobie pytania, a potem ja je przeczytam. Oczywiście, że tak. Jakby ja nie widzę żadnego problemu. Poza tym, z tego co pamiętam, chyba grałem w Krynicy jakiś czas temu. No tak, ale czas wrócić teraz do nas, do telewizji i się zmierzyć z pytaniami. Oczywiście, jakby ja jestem gotowy na wszelkie wyzwania i podejmuję się ich. Podejmujesz się. To w takim razie powiedz mi, czego Tobie należy życzyć, bo podjąłeś się zaśpiewać świetny numer, no mega artysty. No ty też jesteś mega artystą młodego pokolenia. Czy myślisz, że Twoje utwory za lat, nie wiem, 20 też będą wszyscy tak śpiewali? Znaczy jakby każdy artysta wydaje mi się, że marzy o tym, żeby piosenki, nie wszystkie oczywiście, ale wiele utworów było czymś, co będzie ponadczasowe i jakby będzie rozpamiętywane przez innych ludzi. Ale u nas jakby najgorszym jakby to powiedzieć, najgorszą cechą naszego charakteru jest to, że dopiero doceniamy jakikolwiek artyzm, który wybiega poza jakąkolwiek jakby standardowość. Doceniany jest dopiero po śmierci niestety. Ale co ty, no przecież ty już jesteś doceniony, no. Znaczy jakby, ja mówię na przykład teraz w kontekście Niemena, tak, że jakby on został doceniony dopiero po śmierci, a tak naprawdę w momencie, kiedy powstawały te najcudowniejsze jego utwory, był dla wszystkich dziwakiem. No, ale widzę bardzo duży postęp jakby w tym, że Polska staje się coraz bardziej tolerancyjna i otwarta. I to jest fajne. Jakby mam nadzieję, że to wszystko będzie szło do przodu i jakby staniemy się kiedyś naprawdę krajem, który będzie w 100% Otwarty? tak, jakby będzie w 100% w stanie zrozumieć ludzi, którzy nie chcą być standardowi ze względu na to, że sztuka nie może być, jakby ona kieruje się zupełnie innymi zasadami i scena przynajmniej dla wielu osób jest i w tym też dla mnie czymś, co tak naprawdę nie powinno być utożsamiane z życiem codziennym. Czy 1 sierpnia zobaczymy się na koncercie Madonny w Warszawie? Wydaje mi się, że na pewno tak. I teraz takie pytanie bardzo szybkie. Czy Michał Szpak jest zakochany? Czy ja jestem zakochany?
Jakby gdzieś tam istnieje zauroczenie, ale jakby jeszcze za wcześnie o tym mówić. Dobrze, będziemy pierwsi tutaj powiemy, dobrze, a co lubisz jeść? Nie, jakby jestem fanem kuchni włoskiej. Jak będziesz wyglądał na trasie koncertowej jesienią tego roku? Zaskoczysz widzów? Przebojowo. No to tak myślę, zakończyli. Powiedz mi tylko jedno, bo twój klip, który oglądałem, prawda, wielokrotnie, jest fascynujący, rewelacyjny. Maczasz też tam swoje palce w produkcji takiego klipu? Jakby było tam dużo momentów, kiedy ja nakierunkowałem osoby, aczkolwiek scenariusz został napisany przez Karolinę i ja się na niego zgodziłem. Miałem casting na scenariusze i wybrałem właśnie ten. Uważałem, że jest najlepszy. Faktem, ja jestem generalnie zadowolony z tego teledysku. Może jest rzeczywiście trochę za mało mnie, ale to pokazuje mój dystans do swojej osoby, że to nie zawsze ja muszę być na pierwszym planie i fajna jest cała otoczka tego wszystkiego. Michał, możemy rozmawiać z tobą jeszcze długie godziny. Wiem, że spieszysz się na opolską scenę. W takim razie mamy tylko prośbę, abyś pozdrowił widzów naszej telewizji. No i obiecał, tak jak obiecałeś przed chwilą, że przyjedziesz do nas i poddasz się ostremu werdyktowi naszych widzów i pytania są dla ciebie, a my ciebie zapraszamy na Muzyczne Lato.